Głównym sponsorem wyjazdu w Himalaje i partnerem kanału jest marka SFD. Siemanko, pozdrowienia z Island Peak Base Camp. Powiem wam tak, wróciłem tutaj o 12. Zjadłem zupę, poszedłem się przespać. Miałem tam godzinkę 45, te pierwsze 45 minut to nogi się po prostu tak trzepały ze zmęczenia i całe ciało, że nie mogłem spać. Godzinkę się przespałem, kawa i musimy iść dalej. Nie ma wyjścia. Mamy jeszcze dzisiaj do zrobienia jakieś 7 czy 8 km. Do Panbuche musimy zejść na 4000 metrów. Chyba tak, chyba się nie mylę. I tam zostanę kolejne 2 dni. No i później ruszamy do Base Campu. Ruszamy dokładnie do Amadablan Base Camp. Dokładnie tak. Ale jestem zmęczony. Powiem wam, że dawno mnie tak nic nie dojechało. Ja myślałem, że naprawdę pod względem fizycznym jestem kozakiem. Ćwiczę cały czas. A coś ja nie wiem. Ja nie wiem, czy miałem jakiegoś wirusa, czy wysokość, czy coś. Normalnie nie byłem sobą. Ale górę zdobyłem. No, doszedłem do pierwszej wioski, ale idę jeszcze niżej. Idę do Dimbuche. Tam jest sygnał normalny. A jeszcze nie dałem znać Ali, mamie, Pawłowi, że wszystko w porządku. Także muszę tam schodzić. Mimo że mi się tak nie chce, że szok. Paweł to wiadomo, on to się nie musi o mnie martwić. Normalna akcja. On wie, że sobie poradzę. No ale mama się bardzo martwi. No i moja lalusia kochana też na pewno. Także muszę złazić tam. Ale jak się położę do łóżka, to dzisiaj chyba o 18 już usnę. Jedna góra zdobyta. Teraz trzeba odpocząć, szykować się fizycznie i psychicznie na kolejną. Teraz jeszcze cięższe wyzwanie, czyli Amadablan. Ale na początku muszę dobrze odpocząć. Ale piękne jaki. A te to mają coś spina. Z tymi szerpami jest przerąbane. Pytam się go ile? Do Panbuche. No jakoś tak, czyli nie tu gdzie jestem, bo jestem w Dimbuche. Ja tam z 8 km. A stąd to jeszcze jest, no, jeszcze jest 2 godziny bym szedł. A tutaj już doszedłem do Dimbuche, już zrobiłem 12. Czyli dzisiaj 8 km, góra zrobiona, bo 4 w górę, 4 w dół, plus 12 jeszcze. Jestem tak zajechany, że po prostu marzę tylko o prysznicu i łóżku. Siemanko, siemanko. Odpocząłem, czuję się już świetnie. Wodę na kawę już gotują. Zarąbiste to jest. Człowiek to sobie zawsze poradzi. Tylko trzeba być goły na karku. Idę się troszkę przejść. Pokażę wam wioskę, bo sam nawet po niej też nie chodziłem jeszcze. Pogoda, jak widać, za parę dni. Wczoraj Amadablan pokazało mi to, jaki wielki szacunek trzeba mieć do gór. Mimo to, że to jest 6165, a nie na przykład tak jak każdy mówi, o, bez problemu, bez problemu. Nie bez problemu. Trzeba się mocno przygotować fizycznie przede wszystkim. Trzeba mieć twarde nogi i silne nogi przede wszystkim. Silne ręce, by się trzeba było podciągać na linię. Trzeba naprawdę być bardzo dobrze przygotowanym. I dodatkowo też fizycznie, bo jest zimno, bo się nie udaje coś. Trzeba się tam podciągać na tych ścianach. Widzicie ścianę, jak wiecie, trzeba się mijać z ludźmi. Stoicie nad przepaścią. No nie jest to takie proste, jak ludziom się wydaje. Ale powiem wam, że cieszę się, że zderzyłem się z tą ścianą i że po prostu pokazało mi to,
No i pokazało mi to właśnie, że muszę się mocno bardzo przygotowywać do kolejnych wypraw. Tak myślę, że raz w roku będę próbował jakąś górę zdobyć. Wiadomo, nie tylko w Himalajach, ale też w różnych innych częściach świata. I nie mówię, że za każdym razem będzie wyższa, bo wcale tak nie będzie. Ale fajne to jest. Fajne to jest, bo walczyłem sam ze sobą wczoraj. Pokazało mi to moje słabości i wygrałem z tymi słabościami i to jest najważniejsze. Ale to jest takie zwykłe życie. Ciekawe, czy tutaj też jest tak jak tam wyżej, że ci ludzie są tylko tutaj na sezon i później schodzą, ale pewnie tak. No bo to jest tylko wioska na trasie. Nic się tu nie dzieje. Przed chwilą tam na górze musieli kogoś ewakuować. Helikopter tam lądował. No niestety, niektórzy nie dają rady z chorobą wysokościową. Nie aklimatyzują się dobrze i później wychodzi jak wychodzi. A niektórzy czasem też zapominają o tym, że są te tabletki, które pomagają. Kurde, jak one się nazywają teraz. No ale pokazywałem je wam w pierwszym odcinku, jak je kupowałem. I one naprawdę pomagają, ale tak, że przechodzi od razu. Te tabletki są na chorobę wysokościową. Jak dopadnie, pół tabletki rano, pół wieczorem. I tabletki jeszcze do wody. To co wam mówiłem, że jak się po prostu wygotowuje śnieg na wodę, takie też trzeba wrzucić. O, patrzcie, drugi przyleciał. Znaczy drugi raz. Także coś chyba większego się odwaliło. Wow. I leci. Powiem wam, że już się nie mogę doczekać, że będziemy jutro w basecampie, bo to nowy basecamp w nowym miejscu. Tam gdzie byłem wczoraj, no to dobra, nikogo nie było. Byliśmy tylko my, te dwie dziewczyny, które też się wspinały na Island Peak, ale one były doświadczone. Bo ta jedna, taka starsza pani, to ona była przewodniczką wysokogórską, a ta młoda dziewczyna chyba, nie wiem, może się uczyła na przewodniczkę wysokogórską albo coś, ale jak widziałem, jak ogarniała liny, ogarniała tam wszystko, jak się zrobił korek, to ona zjechała na dół, żeby ludzi tam rozplątać i tak dalej. No ogarniała mocno. No ale tutaj pod Amadablan będzie więcej pewnie osób, chociaż też nie wiadomo, bo bardzo ciężkie warunki w tym roku tutaj są w Amadablan. Bardzo mało osób w ogóle zdobyło. Oblodzone ściany są podobno. Zobaczymy, jak już tam będziemy, co tam się będzie działo. Do gór trzeba mieć szacunek. A ja po wczorajszej wyprawie mam do nich szacun razy 10. Hindusi mnie oszukali. Pytam się ich, idziecie na Island Peak? Tak. A właśnie widzę, że idą na Everest Base Camp. Brodery! Tak się nie robi. Pewnie nie rozumieli w ogóle, co gadam do nich. Tylko się uśmiechali. Tak. To jest mieszanka krowy i jaka. Dobra, stwierdziłem, że jeszcze pójdę szybko do kawiarni, tutaj taka dobra jest. Napić się pysznej kawki, bo później w basecampie to takiej kawy to sobie będą pomarzyć tylko. Przez kolejne parę dni, w sumie przez kolejny tydzień, a w sumie chyba jeszcze więcej nawet. 10 dni w sumie będzie chyba. Szczególnie tak, mam to zaplanowane na 12 dni, teraz sprawdziłem. Normalnie ludzie robią to około 9, ale ja poprosiłem, że chcę więcej dni, żeby mieć po prostu więcej czasu na aklimatyzację i żeby to po prostu zrobić porządnie, żebym był na pewno gotowy, żeby zdobyć szczyt. Island Peak. Tam byłem wczoraj na górze. W ogóle rozmawiałem wczoraj z moim szerpą, z Pasangiem. No i on mówi, że jak będę chciał przyjeżdżać w Himalaje, żeby z nim chodzić już jak zaczęliśmy razem, to żeby już razem zdobywać te szczyty. Ja mówię, że tak, że oczywiście, że tak. Bo się super dogadujemy. W ogóle świetny gościu. Jak ktoś z Was będzie chciał, to polecam go.
Odezwijcie się do Good Vibe Adventure i przez nie i właśnie powiedzcie, że chcecie z posangiem. Ja mu powiedziałem, że jeśli uda mi się zdobyć Amadablan, to że w przyszłym roku albo za 2 lata chciałbym spróbować Everest. On mówi, żeby tak nie robić. Żeby na początku zrobić sobie jakiś 8000, na przykład Makalu, a później, dopiero rok później na przykład przylecieć i zdobywać Everest. On naprawdę ma bardzo dużo szczytów zdobytych. Na tych różnych 8000 tutaj to było po parę razy, albo na niektórych paręnaście nawet, bo mi wczoraj opowiadał. Może się uda, że dzisiaj opowie, bo jak wczoraj powiedział, to się wstydził trochę. Ale namówię go dzisiaj, żeby poopowiadał. No i w sumie taki człowiek wie, co mówi. Z głową. Nie szybko, a z głową. Góry nie uciekną. No i dobra, z pasangiem ruszamy już na dół. Mamy, nie wiem ile w sumie, 2 albo 3 godzinki. Zależy jak szybko będziemy szli. Się wszystko okaże. Idziemy, traska przyjemna. Spotkałem Polaków przed chwilą. Powiem wam szczerze, tutaj na trasie tylu Polaków spotykam. Fajnie, że ludzie mają chętkę przyjeżdżać w Himalaje. Normalnie dzisiaj to jest autostrada na niebie. Jeden za drugim, a przed chwilą to jak 4 się mijały. W ogóle 2 dni temu mieli okno pogodowe, mieli zaczynać wyjście na Everest. Zoja, taka młoda dziewczyna z Polski, będzie wchodziła. Mega szacun. Dziewczyna ma chyba 19 lat. Będzie zdobywała Mount Everest. No nie myślę, że tak od kopa, bo miała wcześniej już inne góry zdobyte. Ale naprawdę trzymam kciuki i to mocno. Oficjalnie stanęła na wierzchołku 18 maja 2025 roku o godzinie 11:38 czasu lokalnego. Jaki ma worek z siadem. Mocno. Idą jaki z butlami z gazem. No, widać szczyt Everesta, kawałeczek tylko, ale widać. Tutaj za tymi chmurami tak się sam szczyt wynurza. No i dobra, jesteśmy w Pangbocie. Wiecie co, bo dostaję naprawdę bardzo dużo pytań o zegarek, którego używam. Garmin. Dostałem na prezent od Ali na urodziny i ludzie się mnie pytają, jak się sprawdza. Sprawdza się świetnie. W porównaniu z innymi? Nie wiem. Nigdy innego nie miałem. Ja nie byłem gościem zegarkowym. Ten naprawdę się cieszę, że mam, szczególnie na takie wyprawy. Bo wiecie, fajnie mierzy jaką wysokość, ile idę, jaki czas i tak dalej. No to naprawdę jestem bardzo zadowolony. Właśnie sobie wziąłem zupę grzybową, bo już normalnie na te cząstkowe to nie mogę patrzeć. Codziennie jadłem, czasem po 2 razy dziennie. I powiem wam, że w pokoju to już ciężko było kołdrę odchylić. A jakby ktoś tam zaglądał, to bym mógł po prostu umrzeć. No i siemanko, w kolejny dzień wyprawy właśnie się pakuję i ruszamy dzisiaj do Amadablan Base Camp. Dokładnie mamy tam jakieś 3 godzinki, 2,5, zależy jak będziemy szli, no pewnie 2,5, a wcale się nie dziwię, jak idziemy w 2, bo oni ten czas mają troszkę inny niż my. Okej, startujemy. Amadablan Base Camp. Góry troszeczkę minimalnie widać, ale bez strzału. No i piękna pogoda się robi. Mam nadzieję, że w Base Campie będzie tak samo. Chociaż powiem wam szczerze, że jak takie słońce jest, to w namiocie nie idzie wysiedzieć. Tak się nagrzewa. O, właśnie dzwonił Kisan.
Doszło mu moje zezwolenie na wejście, mój permit, także świetnie, wszystko załatwione. Także już teraz przed nami tylko stoi pogoda na lekkiej przeszkodzie, ale mam nadzieję, że się zmieni i będzie wszystko dobrze. I ruszamy do góry. Ale spoko, mamy czas. Specjalnie wziąłem sobie 3 dni zapasu, bo to różnie bywa. Z pogodą w górach nigdy nie wiadomo. Potrafi się zmienić w chwilę, moment. Powiem wam, że jakiś dzisiaj jestem bez siły. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale rano awaria 2 razy. I teraz jakoś tak idę normalnie, jak mam latykowo. No ale będzie dobrze. No i powiem wam jeszcze, że wiecie, na takiej wysokości raczej ten sen jest słaby i taki mało regeneracyjny. I sen wojownika od SFD z całego tego zestawu moich supli, czyli sen wojownika, energia wojownika, witaminy wojownika i elektrolity. To jest tak świetny, no i białko wojownika oczywiście. To jest tak świetny zestaw. Bardzo mi się tutaj przydał. No i macie, albo tam do namiotów, albo do lodża. My idziemy najpierw do lodża ze względu na to, że wypić sobie jakąś herbatkę, może zupę zjeść. No i później idziemy tam, gdzie namioty. Ale jakbyście chcieli spać w basecampie, zanim jeszcze startujecie na Mount Dublin, to możecie oczywiście też w lodżu, żeby było wygodniej. No i tak wygląda ostatni lodż, Himalayan Lodge and Restaurant. Ostatni lodż właśnie przed wyjściem na Mount Dublin. Namioty jakieś są, ale to chyba bardziej dla portierów. Czuć ducha wyprawy. I to najważniejsze. Kurde, tu większość to rzeczy jest w budowie. Tu następne, tu... No, namaste. Nie ma Dublin bez lodż. Czekajcie, sprawdzimy, czy się zgadza. 4530. No, u mnie 4 metry więcej pokazuje. No, czyli się zgadza. Ciekawie, ciekawie. O, Mongolia. W Mongolii będę za 2 tygodnie. 2,5 może, o. One second. And after, sorry, bo mi zaczął po angielsku gadać. Mongolia i później do Rosji, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. I przerwa na wakacje w Europie. Hello, namaste. Ładne miejsce. Możecie zobaczyć Dalaj Lamę. A dlatego jest Dalaj Lama, bo tutaj właśnie jest tybetański buddyzm. Dalaj Lama w ogóle w Tybecie jest persona non grata, totalnie zakazany. Jak byłem w Tybecie 2 lata temu, jeśli nie widzieliście serii z Tybetu, to bardzo wam polecam. Zatrzymaliśmy na checkpoincie i jeszcze dokąd dojdziemy do granicy, to będzie 6 albo 7 takich. Naprawdę to już jest lekka przesada. My już dzisiaj byliśmy jakoś, nie wiem, 20 razy kontrolowani. Przyjechaliśmy kolejne 2 km i znowu blokada. A tu jeszcze jest flaga z sierpem i młotem komunistyczna. Ale na granicy specjalnie tak totalnie nas szukali. Nie mogliśmy mieć żadnego obrazka z Dalaj Lama, coś, no po prostu zakazany jest, totalnie zakazany. Mieszka w Indiach. No, Tybetańczycy mają naprawdę przerąbane, tak wam powiem szczerze. Tyle, ile oni tam mają zakazów, ponieważ Tybet to są Chiny teraz, wiecie, to nie jest osobny kraj. To są Chiny i po prostu Chiny zrobiły tam więzienie.
Tybetańczycy są po prostu w swoim więzieniu. Nie mogą wyjeżdżać poza Tybet, nie mogą, oni prawie nic nie mogą. Nie mogą podróżować po Tybecie, muszą mieć wszędzie zezwolenia. Nie mogą się całe dnie modlić, bo jest zakaz. Nie mogą w ogóle nigdzie mieć obrazków Dalai Lamy, bo za to jest masakra. No nieciekawe mają tam życie, naprawdę. Dlatego zapraszam na serię o Tybecie. Ruszamy do namiotów, idziemy zobaczyć jak tam wygląda. Herbatki się napiliśmy. Idziemy. Ale tu się będzie rozbudowywało. Na przyszły sezon to będzie ludzi, a ludzi. Teraz nie spotkałem nikogo. Zobaczymy jak tam przy namiotach będzie. O, a tu jest ten prawidłowy, który działa. No i jak się w minutę zmieniła pogoda? Przyszła mgła, znaczy chmura przyleciała i nic nie widać. No i tu wam chciałem pokazać basecamp ładnie, który jest tam z widokiem, ale wam nie pokażę. Taki już jestem złośliwy. Nie pokażę wam i koniec. Trudno. Ciekawe czy na której w ogóle jest. Czy będziemy sami tak jak na Island Ping Basecamp. Znaczy w tym akurat miejscu, gdzie my byliśmy. Poniżej była jakaś ekipa w pierwszej części obozu, ale tam gdzie my... Nie. Tylko te dziewczyny. O, parę namiocików tylko. Malutko. Ale słychać ludzi jakiś. O! In October, yeah? October, November, yeah? October, November, full tent, maybe around 500 more tent. Really? Now Wow. only 25, 26 only. Okay. All I have some picture I send you later. Okej, send me later. Pasang mówi, że tu no teraz już jest koniec sezonu, ale mówi, że właśnie jak jest najlepszy sezon na Madaulan, czyli październik, listopad, że tu wszędzie są namioty, wszędzie po prostu. Wow, nieźle to musi wyglądać. No i gdzieś tam jest Madaulan. Tu jeszcze możecie zobaczyć takie małe namiociki. Tutaj jeden, tam jeden, tam jeden. No to są właśnie albo toalety, albo prysznice, zależy. Tak to wygląda. O, z tyłu się góry pojawiły. Na chwilę, o i trochę widać Amadablam. Okay, Pasang. Maybe you can say something about your experience. In the mountain or something? Yes, the mountain. About your, how many peak you climbing, how many times Everest, Lhotse, and another 8,000. I climb Mount Everest. I've been there 13 times. 30 times in Everest. 13 times, but I summit only 9 times. Okay. Sometimes depend the people, my clients. I Okay. climb the Annapurna 1, 2 times. To talk more to this. I climb Annapurna 1, 2 times, and like Makalu 2 times. Makalu, how many meters have? 8,500 something? Yeah. This is fifth old highest fifth. Okay, fifth in the world. Okay. Yeah, I think fifth old. Then Annapurna 1, 2 times. Then Manasulu 5 times. Okay. Then the Lhotse 2 times. And Dholagiri is only close summit below only Campo. Okay. And come back to problem my clients and some many. Okay. Nepal is a 6 mountain 8,000 I already climbed summit. Okay, Then How many years did you climbing? I started 2005 starting climbing. 2005. Yeah, then 20 years already. Yeah, only 20 years old. Then 7,000 many from China side. Mustakata 7,474 mountain Mustakata. Then Lakpari, Nepal is Himlung, and Mount Puta is Nepal west part. Mount Puta from here to Okay. Nepal. Then many more peaks It's and many very nice. trekkings. And I'm doing guide Tibet, Nepal, and China, and sometimes India also, Ladakh track. Okay. Yeah. Very good experience. Yes, thank Thank you you. so much. Because Dobra, zbieramy się na razie.
Idziemy robić trening. Musimy, nie wiem czy słychać, bo tak wiesz, po prostu szok. Pogoda słabiutka dzisiaj, ale musimy iść potrenować. Dzisiaj, jutro potrenować. No i pojutrze prawdopodobnie jak będzie pogoda, to zaczynamy. Najpierw obóz pierwszy, później obóz drugi i z obozu drugiego już się zdobywa. Kiedyś był jeszcze obóz trzeci, ale teraz już tego obozu trzeciego nie ma, tylko po prostu już z obozu drugiego idziecie na górę. Obóz drugi, z tego co mi mówił, jest na 6400, ale powiem wam tak, no, oni z tymi liczbami mają różne. Ja dopóki sam nie dojdę i się nie przekonam, ile mi zegarek nie pokaże, że jestem na takiej wysokości, to wam nie będę nic mówił. Bo tamten obóz, tamten basecamp pod Island Peak, jeśli ktoś z was nie widział odcinka, jak zdobywam Island Peak, oczywiście serdecznie zapraszam. Ostatni odcinek, który opublikowałem. Myślę, że to jest niesamowity odcinek i naprawdę fajne zdobywanie góry i ciężkie przede wszystkim. Jest to, myślę, bardzo niedoceniona góra i jak ktoś... Ludzie przeważnie mówią, łatwo, tylko to mówią ci, którzy nie byli. Bo ci, którzy byli, to na pewno mają szacun do niej. Kurde, zgubiłem myśl. Aha, i tam mi mówili, że basecamp jest na 5700, a doszliśmy, był na 5150. Także wiecie, nie ma co. Ale wiecie co? To musi tak nieźle wyglądać, jak tu wszędzie są rozłożone namioty. Ekipy tutaj są różne i życie po prostu. I dużo się dzieje. A teraz tak widziałem tam paru chłopaków, którzy chyba są tragarzami albo szerpami. Nikogo. Ciekawe, czy dzisiaj kogoś spotkam w ogóle. Albo jutro, albo pojutrze. Ciekawe. Rozmawiałem jeszcze z chłopakiem, który parę dni temu z Polski, który parę dni temu zdobywał Amadablan. Znaczy weszli do kampu drugiego i musieli zejść, bo były warunki pogodowe złe. I właśnie ciekawe, jak to się później skończyło, bo już później z nimi nie miałem kontaktu. Bo mieli znowu atakować teraz, właśnie jak to okno pogodowe. Ciekawe. 18 znowu się ma zepsuć pogoda. Ale nic, tak jak wam mówiłem, to są góry. Zobaczymy. Wszystko się może zmienić w ciągu jednego dnia i liczę na szczęście, że będzie ok. Patrzcie, to możecie zobaczyć, czyli tak jak zamodelowany wcześniej idzie do high campu, tam się zostaje na noc, później jedynka, dwójka, no i tak wam mówię, właśnie dwójkę to chyba z trójką pomieszał. No i z dwójki, z szóstki idziecie na 6800. Tej trójki, kampu trójki, 3 nie ma już, podobno. Biorę uprząż, idziemy trenować, wspinać po skałach i co dalej to nie wiem, zobaczymy. Okay, Pasek, what do we do here? Okay, you go up, you go come down this You side. show me what I have to do, yeah? Yes. Okay. This is the ascent to Jumar. Jumar. This is Jumar. That's my Jumar, and I put on my safety. Okay. Also like this safety. Okay. Now Okay. Well, same like last time. Yeah, on Island Peak. next. Okay. Okay.
O, ale to będzie przeprawa. Będzie trzeba po takich ścianach wchodzić. This feel tired. Same place. Yes, Like break. freedom. Again. Up. No, trening lekki nie będzie. Teraz sobie zamienił i będzie schodził w dół. To akurat ogarniam. Nie powiem wam, że na takiej wysokości naprawdę mięśnie, Back here. okej, Back. mięśnie to jest problem, bo trzeba je bardziej zdotleniać. Back here. Only break my right hand here. Aha. Again. Okej. Like this. Then again. Again one more. Ciekawe to jest, bo to jest naprawdę coś, co mnie uczy czegoś nowego. Ready? I podoba mi się to bardzo. Dobra, przypinamy dżumar, przypinamy zabezpieczenie, no i będzie trzeba wchodzić. Okej. A jakoś to idzie. No i dobra, doszedłem tutaj. Safety na początek. Yes. Okej. Powiem wam, że zejście wcale nie jest lepsze od wejścia. Okej. But no i tak będzie trzeba wchodzić i schodzić. Dobrze, że takie treningi robią wcześniej. No jestem. Dobra, teraz jeszcze nie pokazuję pasek. Jak technikę poprawić. O, po prostu dalej tą rękę z tyłu, żeby trzymać. Nice. Profesjonal. Jumping, the monkey jumping. Yeah. No i dobra, my sobie tu teraz jeszcze poćwiczymy trochę. A ja kończę to wideo, bo i tak nie ma pogody, także nie ma sensu. Robimy trening, później odpoczynek, noc. No to się nic nie będzie działo, także tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o tym, że wczoraj wjechał fajny odcinek z tego właśnie, jak zdobywałem Island Peak, także warto zobaczyć. Dodatkowo pamiętajcie, że bardzo zależy mi na tym, żeby w tym roku dobić do 1 miliona subskrypcji, także jeśli jesteście ze mną w moich podróżach, wspieracie mnie, to zostawcie subskrypcję. Na dole wystarczy wcisnąć. Bardzo proste. Dzięki, pozdrawiam, na razie. Głównym sponsorem wyjazdu w Himalaje i partnerem kanału jest marka SFD, suplementy diety najlepsze na rynku. A Ty, jeśli chcesz otrzymać zniżkę, użyj kodu WOJOWNIK10. Zapraszam serdecznie i polecam suplementy Wojownika.